Ahoj załogo, witam was w kolejnym odcinku z Everwinda. Padł update, moi drodzy, i w końcu mamy pod przyciskiem F, możemy wszystkie generatory włączyć. Tylko z jakiejś przyczyny jeden generator mi nie działa. O co chodzi? Aha, bo nie ma w nim paliwa. No przecież, jak mogłoby być inaczej? Dobra, sobie dodajmy paliwa. I teraz wciskamy F i 5 generatorów na raz jest włączone jednocześnie. Także super, fajnie, że to dodali. A my, moi drodzy, bierzemy się za jakąś konkretniejszą eksplorację w poszukiwaniu lepszych materiałów i minerałów, bo musimy się dozbroić. Musimy się dozbroić i to tak dosyć konkretnie, iż albowiem po ostatnim odcinku zauważyłem, że mamy problem z przeciwnikami. I to już nie jest takie wszystko piękne, ładne i proste pod każdym możliwym względem. A naprawdę gra zaczyna pokazywać różne dziwne stwory, które już nie są takie proste. Także musimy się dozbroić i to dosyć konkretnie, więc będziemy musieli ozdobywać schematy na kolejne bronie. Czemu ja tego nie mogę stworzyć? O, i dodali, że... Wow! Nie muszę już mieć przy sobie materiałów do wytwarzania. Ściąga mi ze wszystkich skrzynek. Super, dobra, w końcu. W końcu możemy grać porządnie i się nie przejmować, bo powiem szczerze, było to dosyć irytujące, że musiałem skakać między skrzynkami i szukać odpowiednich rzeczy. Także super, że to dodali. Tam jest jakiś... Czy to będzie bagienny biom? Trochę tak to wygląda. Dobra, zmniejszmy sobie pułap. Zmniejszmy sobie pułap, bo jeżeli się nam trafią jakieś wioski, to też dobrze by było do nich dolecieć, bo a nuż widelec będą mieli też jakieś schematy do kupienia albo bronie do kupna nie za miliony, może coś tańszego. Dobra, jak się pojawi coś ciekawego na horyzoncie, to zaraz do was wracam. W sumie możemy sobie ogarnąć ten dungeonik. Powinien być w miarę prosty. Także nie będzie żadnego cięcia, od razu sobie wylądujemy. Dzięki temu, że mamy już w miarę szybki ten statek. Tutaj nawet podróżowanie nie sprawia większego problemu i bólu. Ten statek w sumie można by było sobie też tam zeksplorować. W ogóle dzisiaj zapraszam wszystkich na 21. na live'ika z kolejnego survivalu na moim kanale, a mianowicie będzie to survival o piratach. Także daleko nie odchodzimy z tematyką.
Oczywiście gra jest na razie we wczesnym dostępie, ale już sobie prywatnie gdzieś tam przed live'em ogrywałem i demówkę i ten wczesny dostęp. Gra jest całkowicie po polsku, to znaczy z napisami polskimi. Wygląda dla mnie cudownie. Także sobie ogramy dzisiaj na live'ie trochę właśnie tego nowego survivalu. A od poniedziałku startujemy z serią odcinkową. Będzie odrębny save pod live'y i pod odcinki. Także bardzo gorąco was wszystkich zapraszam. Czy my mamy wyczyszczone wszystko? No nie bardzo. Dobra. Jeszcze byśmy sobie te tkaniny, gwoździe, bloczki, jakieś inne dziwne rzeczy zostawili. Klucze ja biorę ze sobą, bo a nuż widelec jeszcze się okaże, że coś tu jest więcej do zwiedzenia. A potem będę płakał, że nie wziąłem go ze sobą. Bo to mogłem coś zjeść. Oj, 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 za chwilę zginiemy. Nie zauważyłem, że mam bardzo mało życia. Ale poradzimy sobie. Poradzimy sobie i z tym. No chodźcie. Dobra, jeden z głowy, drugi z głowy. No i wspaniale. Dobra, to mi wygląda na wejście do dungeonu. No i bym się pomylił w takim razie. Ale... Mamy skrzynię. W sumie ja sobie wezmę te bloczki, żebym mógł się stąd wykopać. Zejdźmy na dół, zobaczmy. Kamienna siekiera. Nie będę tego brał. Tutaj mamy ewidentnie jakieś więzienie. No dobra. To nic szczególnego się tu niestety nie pojawiło. No to pójdziemy dalej. Tam jest jakiś łuk triumfalny albo coś innego. Sobie sprawdźmy. Różnie może być z tymi wejściami do lochów. Co tu mamy? W sumie... Skoczmy sobie. Skrzynka jest. No dobrze. Schemaciki co najwyżej na sprzedaż. To sobie wezmę, żeby się móc stąd wydostać. Głęboko tu. No muszę przyznać. Dobra, tam ewidentnie będzie wejście do lochów. Zanim wejście do lochów, weźmiemy sobie i sprawdzimy jeszcze tą iglicę tutaj. Podobno też dodali jakieś inne zarządzanie, jeżeli chodzi o punkty orientacyjne. To też dobrze by było sobie to sprawdzić. Jakoś bardziej konkretnie, ale to sobie sprawdzę między odcinkami, bo tak nie mogłem w ogóle zczaić, w jaki sposób to by mogło działać, bo teoretycznie tutaj jest zakładka markery. No i mamy w sumie dwa markery. Tutaj wioskę, no to można sobie zmieniać ikony, kolory i mamy odległość od poszczególnych markerów. Tylko że bardziej myślałem, że to będzie działało na
w zasadzie zaznaczania sobie lunetą. Jezu, jaki tam jest wielki ten biom. Z jakąś maszyną kopiącą. Wygląda jak taka wielka koparka odkrywkowa. Też będzie trzeba to sprawdzić w takim razie. No, ale to widzę, że to bardziej jest na zasadzie, że musimy faktycznie zrobić znacznik, umieścić go w danym punkcie i dopiero wtedy będzie można nim zarządzać, tym markerem z poziomu tego menu. W sumie nie głupie, aczkolwiek trochę liczyłem na jakiś inny system. Dobra, mamy szczura i za chwilę nam się broń zniszczy. Dobra, widzimy się za sekundę. Dobra, już jestem, broń naprawiona, także można lecieć dalej z tematem. Tu co mamy? Zwykłe schemaciki, no dobra. Chociaż wiecie co? Można spróbować, czy przypadkiem tych schematów, które znamy, nie można przetworzyć w tej niszczarce. Można by było to sprawdzić. To jak nie zapomnę, to byśmy sobie to sprawdzili. No a nóż, widelec, by coś nowego się udało w ten sposób pozyskać. W sumie weźmy sobie ten miecz, który dodaje nam więcej expa z pokonanych wrogów. Bo jak pamiętam, to mamy... co mamy? Tą zbroję. Tylko jeszcze nie mamy umiejętności, żeby z niej korzystać niestety. No, muszę wbić odpowiedni poziom i odpowiedniego perka zdobyć. No, ładna dziura, ok. A my idziemy dalej. Gdzie tu było jakieś zejście? Tak w sumie nie zwróciłem uwagi. Tutaj nas nie było. Okej. Jeszcze tutaj mamy skrzynkę. Jeszcze w sumie tą skrzynkę też możemy... Czemu on... Z czego to jest? Siekiera z brązu. Ona jest taka lepsza? Aż tak? No dobrze. I w ogóle też dawno nie widziałem żadnego enta. To mnie bardzo ciekawi. Bo jak wcześniej to praktycznie non-stop spotykaliśmy te enty, tak w tym momencie no jest z nimi słabo. Myślałem, że to się będzie pojawiało w większej ilości. Czy to jest grudka złota? Tak, to jest złoto. No, taki słaby ten dungeonik się trafił. No nic tu więcej nie ma. Przynajmniej nic więcej nie widzę. Kamienna siekiera. No dobra. No tak bym powiedział, że biednie. Nawet bardzo. Bo tam nic nie ma. Chyba, że tu coś jeszcze... Klątwoszczur.
Niebieski pyłek jest, ok. Co tu mamy? Siarka. Nie możemy sobie ją wykopać, skoro jest, to czemu by nie? A to już siekierą, Boże, kilofem. Okej. Raczej niemożliwe, żebym ominął coś. No taki malutki ten dungeonik się nam trafił. Ciekawe. Boże, tu jeszcze coś... Trochę wygląda, jakby tu coś mogło być. Spróbujmy się tam przekopać. No dobra. No nie, tu już byliśmy. No to nic, zostało nam... Co nam tu zostało? Wsiąść na statek. I parostatkiem w piękny rejs. Udać się... w poszukiwaniu kolejnych miejsc. Tutaj mamy kolejny dungeon. Sobie go możemy sprawdzić. Skoro jest tak blisko, to byśmy sobie go ogarnęli. Dobra, trochę za szybko. Opadamy. Tu mamy zwykły, podstawowy biomik, więc ten dungeon tutaj też raczej będzie z tych prostszych. Dobra. Wylądujmy sobie. Dała. To zabolało. Jezu, jak to wyłączanie silników pomogło. Ała. Normalnie taka głupia, prosta rzecz, a jak dużo zmienia. Dobra, w pierwszej kolejności sprawdźmy sobie, co tu będzie na górze. Już mi tu harczy. O Boże, jacy wy prości jesteście. Jak ja dawno was nie widziałem. Kamienna siekiera, nawet nie będę tego zbierał. Tam sobie kapibarki śpią. A my sobie pójdźmy do lochów. Zestawy naprawcze. To się zawsze przyda. Okej. No i zejście niżej. Uwaga na wszelkiego rodzaju pułapki. Już tam zenchantowany jegomość jest elitarny Morwit wojownik. No już. Dobrze, i tutaj jeszcze od tyłu nas chciał zajść. Ale nie tym razem. Co my tu mamy? Czaszki to się nam przydadzą. Czy jest tu jakaś skrzynia? Tu mamy runę, którą bym chciał wziąć. Czaszka. Jest i skrzynia, żeby wszystko przerzucić. Kamienna siekiera, dobra. Ziemia. Piaskowiec to sobie możemy odłożyć i w ten sposób. Chciałbym tą runę sobie... Aha, to jest fragment runy zguby. Okej. Nie mieliśmy jeszcze takiej. Tu mamy
Kolejne przejście. Aż się ich tu namnożyło. Okej. No, ten dungeonik to już taki konkretniejszy. O, na powierzchni jest? Co wy gadacie, że potrafi się tak wygenerować? Tego to się nie spodziewałem. Dobra. Czy my mamy klucze zielone ze sobą? Mamy. Żebyśmy sobie otworzyli kluczykiem kulturalnie. Drewniany miecz z zagłada. No, nie powiedziałbym, żebym to brał. Liczę, że będzie coś lepszego. Wejdzie... Ty potrafi... Ciebie to nie bije? Czemu? Kurczę, blaszka. Myślałem, że oni też będą dostawali obrażenia od tych łapek. Gdzie mi z tym łukiem? Elitarny nowicjusz. Widzę skrzynię ze skarbami. No chodź tu. Zapraszam do tańca. A, pyłek jest. Tam tylko woda wypadła. Okej. I teraz... Co my tutaj mamy? Kluczyk, długi drewniany topór. No nie bardzo, ale już ten kryształ to ja sobie wezmę. Szklane butelki, no też nie bardzo. A, tu runa wypadła. Raczej fragment runy. Papier. Drewniane rękawice. A jednak co jak co, ale runę to bym chciał wziąć ze sobą. Ała, nie zauważyłem. Okej. Dobra, żyrandol, liny i nici sobie wezmę. Tutaj chyba mamy nic ciekawego. Drewniany miecz. No to już totalnie odpada. Kolejna skrzynka i pułapka, której należy się pozbyć. Tym kluczem byśmy ją otwarli. Kamienna łopata, maczuga. Gwoździe sobie wezmę. I wygląda na to, że to by było na tyle. Chyba że było jeszcze gdzieś przejście poniżej, którego nie widziałem, bo może tak być. Więc już się nawet nie będę teleportował, tylko się cofniemy. Żeby sprawdzić, czy aby na pewno nie było nigdzie przejścia. Okej. Tutaj nic nie ma. Nie ma. Pusto. Tam jest zejście do góry. Tu jest zejście jeszcze na dół. Właśnie, właśnie, właśnie. No to bąble. Atakujemy. No, ewidentnie oni są dużo prostsi niż
Pamiętam ci z poprzedniego odcinka, bo tamto no już było grubo. To się naprawdę trzeba przygotować. Żeby cokolwiek udało się zdziałać. Dobra, czyli tu schodziliśmy, czyli idziemy tutaj. Dobra, pyłek jest. Kto tu jeszcze jest? Nowicjusz. U góry nic nie ma, pyłek trzeba wziąć. Pieniądze w każdej możliwej ilości, kości nieważne. No i tyle. Nic więcej tu nie ma. Jakaś wielka pała, maczuga, szansa na trafienie krytyczne. No dobrze, w takim razie cofniemy się do naszego statku. Sztabka złota, aluminium. Dobra, to niech się to przetwarza. My sprawdźmy sobie, czy możemy to przerabiać. Tutaj w ten sposób. Start. No nie. Tego się nie da przetworzyć. Skórę też nie. Kieł też nie. To też nie. Pułapka. Tych pułapek się też nie da? Zaraz. Sprawdźmy sobie w ogóle, czy broń będzie można zmienić. No tak, dobra. Czyli to się da i odzyskujemy skałę i patyki. Okej. Serce enta. Klej. Tu mamy jeszcze uszlachetniacz. Tą lampkę się uda, czy się nie uda? Gdzie jest ta lampka? Tutaj. Kurczę, no szkoda, że nie wszystko się da. Dobra, czyli tu jest zejście. No dobrze, moi drodzy. Będziemy kończyć w takim razie. Ewidentnie musimy poszukać jakiejś wioski z nowymi recepturami. Bo bez tego to ani rusz. Jeszcze sprawdźmy sobie, podlecimy sobie tutaj od boczku. Czy tu będą jakieś złoża ciekawe na tym poziomie, bo to wygląda tak, jakby tu coś mogło być. Aczkolwiek to może być po prostu trochę ziemi. I chyba bym się nie zdziwił, gdyby to tak właśnie było. To jest dosyć podstawowy biom. No, tam jest miedź, siarka.
I to chyba będzie zwykła ziemia, prawda? No, trochę tak to wygląda. Tam jest siarka, miedź. No dobra. Będzie trzeba poszukać trochę żelaza. Tak myślę. Dobrze, moi drodzy. Ja zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz zapraszam Was dzisiaj w niedzielę na 21 na live'a z nowego survivalu na kanale. I widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za to, że byliście. Do zobaczyska. Pa, pa!